Ja nazywam się Marta Wiaderkiewicz i zapraszam Cię do tworzenia otwartego, dostępnego i empatycznego świata. I bardzo dużo tutaj zależy od Ciebie i spróbuję Ci to pokazać w tych materiałach edukacyjnych, które dla Ciebie nagrywam oraz w interaktywnym szkoleniu online, do którego serdecznie zapraszam. To co? Zaczynamy! Teoria nie musi być nudna, a i tak uważam, że musimy od niej zacząć, bo bardzo mi zależy na tym, żebyśmy wszyscy zrozumieli znaczenie trzech głównych pojęć w ramach tutaj tych naszych materiałów. Przede wszystkim chodzi mi o pojęcie dostępności, migracji i niepełnosprawności. Dostępność, czyli właściwie co? Dostępność to jest takie bardzo szerokie pojęcie, które opisuje tworzenie rzeczywistości w taki sposób, aby jak największa grupa odbiorców mogła z niej po prostu korzystać. Mówimy tu o wszystkich osobach, niezależnie od ich stanu fizycznego, psychicznego, od wieku, płci czy narodowości. Pojęcie Design for All opisuje właśnie takie projektowanie dla wszystkich. U nas bardzo często mówi się też o projektowaniu uniwersalnym, o którym powiem troszeczkę później. O dostępności mówimy w kontekście różnych dziedzin, od architektury po technologie informacyjne. Zależy nam na tym, aby likwidować bariery fizyczne, ale także społeczne, właśnie cyfrowe. Wszystkie te, które uniemożliwiają osobom pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Przejdźmy do tematu migracji. Jest to temat bardzo często poruszany w ostatnim czasie w dyskursie publicznym, często niestety w bardzo negatywnym wydźwięku i kontekście. Migracja to pojęcie, które myślę, że powinniśmy chcieć zrozumieć. Powinniśmy chcieć zrozumić to, że jest to przemieszczanie się do innego kraju nie tylko z własnej woli, z powodów związanych z poszukiwaniem lepszego życia, lepszych zarobków, lepszych możliwości rozwoju, ale migracja często bywa też przymusem. Osoby migranckie muszą często opuścić swój kraj ze względu na konflikty na tle religijnym, politycznym. Często ich życie jest po prostu zagrożone i szukają nie tyle lepszego życia, ale szukają po prostu możliwości przeżycia w innym kraju. Z tego względu zależy mi na tym, abyśmy spojrzeli na osoby migranckie jak na wszystkie inne osoby, które znajdują się wśród nas. Jak na naszego sąsiada z bloku, jak na koleżankę czy kolegę z pracy, czy całkiem nieznajomą nam panią mijającą nas na ulicy. Uważam, że jest to niezwykle ważne z tego powodu, że konflikty na tle religijnym czy politycznym, a także problemy związane z kryzysem klimatycznym będą znacząco nasilać migrację w najbliższych latach. Przed nami najtrudniejsze z pojęć, czyli pojęcie niepełnosprawności. A dlaczego najtrudniejsze? No bo jest trochę tak, że próbujemy włożyć w jedno pojęcie bardzo dużą i bardzo zróżnicowaną grupę osób. O tym, że każdy z nas jest inny, chyba nie muszę mówić. Należy na uwadze mieć fakt, że osoba z niepełnosprawnością to nie tylko ta poruszająca się na wózku. Przyczyn niepełnosprawności jest wiele jest też jej objawów. Warto też wiedzieć, mieć to gdzieś z tyłu głowy, że każdy z nas ma ciało, więc każdy z nas może stać się osobą z niepełnosprawnością. I tak samo każdy z nas ma jakąś bliską osobę, więc każdy z nas może stać się opiekunem lub opiekunką osoby z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może wynikać z chorób psychicznych, chorób układu nerwowego, moczowo-płciowego, schorzeń endokrynologicznych. Pamiętaj o tym po prostu, że osoby z niepełnosprawnością to nie jest jakaś osobna warstwa społeczna. Ja zachęcam Cię do refleksji na ten temat, a tymczasem zapraszam Cię do spojrzenia na niepełnosprawność troszeczkę szerzej. Jako na stan, w którym w danym momencie dana osoba nie jest w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji otoczenia. Chcąc lepiej zrozumieć temat niepełnosprawności, skupmy się teraz na dwóch podejściach. Na modelu medycznym i modelu społecznym.
W modelu medycznym niepełnosprawność jest to stan skrajnie niepożądany. Niepełnosprawność należy wyleczyć, niepełnosprawności należy się pozbyć. Osoba z niepełnosprawnością w tym podejściu jest to osoba, która potrzebuje opieki i rehabilitacji, a ta niepełnosprawność jest taką główną jej cechą. W modelu społecznym natomiast niepełnosprawność ujmuje się jako problem wynikający ze społeczeństwa, problem stworzony przez społeczeństwo. Niepełnosprawność jest taką jedną z wielu cech jednostki, nie jest traktowana jako problem. Mówi się o tym, że to na społeczeństwie ciąży taka zbiorowa odpowiedzialność za to, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła w pełni korzystać z naszego środowiska, z naszego otoczenia. Obecnie zaobserwować możemy natężone ruchy samorzecznicze, które dzięki rozwojowi social mediów, generalnie cyfryzacji, sprawiły, że osoby z niepełnosprawnością są widoczne w naszym społeczeństwie, są coraz bardziej widoczne. I to bardzo dobrze, chociaż można zauważyć tutaj jeden problem, na który chciałabym zwrócić uwagę, mianowicie to, że bardzo często zapomina się cały czas o osobach, które nie są w stanie właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność samodzielnie zawalczyć o te swoje prawa. Mówię tu przede wszystkim, chociaż podkreślam, że nie tylko, o osobach z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które przez całe swoje życie zdane są na opiekę swoich bliskich, mam, ojców, opiekunek, opiekunów czy też rodzeństwa. No ale właśnie, czy wszystkie osoby z niepełnosprawnością są zależne, czy wszystkie potrzebują ciągłej opieki, wsparcia, czy w ogóle wobec osób z niepełnosprawnościami powinniśmy tak często mówić o tym wsparciu i o tym pomaganiu? Przede wszystkim słuchaj i ucz się. Słuchaj opinii i doświadczeń samych osób z niepełnosprawnościami. Nie zakładaj. Nie zakładaj z góry, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje wsparcia. Nie zakładaj z góry, że osoba z niepełnosprawnością ma jakieś ograniczenia. Zawsze zapytaj, czy potrzebuje wsparcia, zanim zaoferujesz pomoc. I pamiętaj, w większości przypadków diagnoza nie jest Ci absolutnie do niczego potrzebna. Poznaj osobę, a nie jej diagnozę. Szanuj różnorodność. Każdy z nas jest inny i tak samo każda osoba z niepełnosprawnością jest inna, więc ważne jest, aby nie generalizować i traktować każdą osobę indywidualnie. Promuj inkluzywność. Rozmawiaj ze swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, kolegami i koleżankami z pracy na temat dostępnego i empatycznego świata, takiego, w którym osoby z niepełnosprawnością są równoprawnymi członkami. Pamiętaj, że to, czego Ty się dowiesz i co przekażesz innym, może być pierwszą cegiełką, która poruszy resztę kostek domina i zmieni coś w otaczającej Cię rzeczywistości. Ale ja nie znam żadnej osoby z niepełnosprawnością. Ja nigdy nie widziałem osoby z niepełnosprawnością w naszym muzeum. Czy osoby z niepełnosprawnościami w ogóle chodzą do muzeów? No właśnie, o jakim problemie my mówimy? Porozmawiajmy o liczbach. Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba osób z niepełnosprawnościami ogółem wynosiła prawie 5,5 miliona osób. Słuchajcie, to jest ponad 14% ludności kraju. I liczba ta okazuje się, że się zwiększa. Od 2021 roku ogólna liczba osób z niepełnosprawnościami zwiększyła się o 750 000 i dziś jest to już prawie 16% całej ludności Polski. No dobrze, a co z osobami z doświadczeniem migracji? Ja nie widuję żadnych osób migranckich. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod tytułem Migracje, niewykorzystana na razie szansa Polski, liczbę imigrantów w Polsce można szacować na, uwaga, około 3,5 do 4 miliona osób. Oczywiście największą grupą osób przyjeżdżających do Polski są osoby z Ukrainy, ale w dalszej kolejności są to też Białorusini, Rosjanie, a także obywatele dawnych państw Związku Radzieckiego, takich jak Gruzja czy Kazachstan. Uważam, że aby dobrze zrozumieć sytuację rodzin osób z niepełnosprawnościami, tę obecną sytuację,
warto wiedzieć, jak wyglądało to kiedyś. Podejście do osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków zmieniało się znacząco. W starożytnych społeczeństwach osoby z niepełnosprawnościami były bardzo często i bardzo mocno marginalizowane. Były postrzegane jako te niespełniające warunków fizycznej doskonałości, a w niektórych kulturach te osoby były po prostu porzucane i eliminowane. Później podejście do niepełnosprawności było ściśle związane z religią. Osoby z niepełnosprawnościami często postrzegane były jako osoby dotknięte boską karą, czy jako obiekty współczucia czy miłosierdzia. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami sprawowały często instytucje religijne. Osoby te zaciągano też często do fabryk jako tanią siłę roboczą. W XIX wieku pojawiły się pierwsze instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością, pojawiły się pierwsze formy w ogóle wsparcia dla tych osób, no ale w ogóle nie oznacza to tego, że osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie żyć. Powszechną praktyką na początku XIX wieku było ostrzeganie osób z niepełnosprawnościami i takie ostrzeżenie oznaczało poinformowanie niechcianego przybysza, że nie jest mile widziany po prostu. Kolejną popularną praktyką było przekazywanie dalej. Brzydko, ale wprost mówiąc, wsadzało się osoby z niepełnosprawnością na wózek i te osoby wywożono do innego miasta. Wśród tych wszystkich okropnych praktyk równocześnie rozwijały się ruchy wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Początek XX wieku to czas, kiedy niepełnosprawność kojarzy się głównie z eugeniką, ponieważ w dużym uproszczeniu dążono wtedy do zachowania w gatunku tych cech pozytywnych i eliminowania tych negatywnych. Prowadziło to do ogromnej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, a także do przymusowej sterylizacji. Po II wojnie światowej doszło do zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami ze względu na bardzo dużą liczbę weteranów wojennych z niepełnosprawnościami. Zaczęto rozwijać kompleksowe instytucje rehabilitacyjne i integracyjne. Tutaj w tym czasie też bardzo dużą rolę mieli rodzice osób z niepełnosprawnościami, którzy zaczęli tworzyć sieci wsparcia, zaczęli się łączyć i wspierać wzajemnie, co też miało ogromny wpływ na życie osób z niepełnosprawnościami. Chociaż można było zauważyć te zmiany na lepsze w życiu osób z niepełnosprawnościami, to te wszystkie instytucje były przepełnione i wszędzie brakowało personelu. W latach 60. i 70. natomiast powstały kolejne ruchy na rzecz praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami i tutaj doprowadzono do uchwalenia różnych ustaw, które te prawa respektowały. Współcześnie bardzo dużo mówi się o inkluzji, włączeniu, akceptacji i tolerancji. I te wszystkie ruchy na rzecz osób z niepełnosprawnościami postrzegają tę niepełnosprawność przez pryzmat praw człowieka. Mamy na przykład konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, która w Polsce była ratyfikowana przecież już w 2012 roku. Ale niestety zauważyć możemy, że zapisy zawarte w tej konwencji są w dużej mierze tylko i wyłącznie zapisami, których absolutnie nikt nie przestrzega. To tylko pokazuje bardzo dokładnie, że wprowadzenie zmian systemowych jest kluczowe, ale kluczowe jest także wywieranie nacisku zarówno na władzę, jak i na społeczeństwo, aby te wszystkie zapisy, które tak pięknie wyglądają na papierze, były po prostu wprowadzane w życie. Ze wszystkimi tymi zmianami systemowymi, społecznymi, o jakich przed chwilą mówiłam, szły też zmiany językowe. I tak jak wcześniej wspominałam, na temat języka i komunikacji będzie osobny materiał, ale tutaj dzisiaj chciałabym się skupić na jednym pojęciu, konkretnie na pojęciu niepełnosprawności intelektualnej i na ewolucji tego pojęcia. Zapraszam Was na wycieczkę o ewolucji pojęcia niepełnosprawności intelektualnej. Na przełomie XVIII i XIX wieku używano do określenia osób z niepełnosprawnością intelektualną takich pojęć jak idiota, głuptak czy imbecyl. Dzisiaj oczywiście te pojęcia używane są tylko i wyłącznie
w sytuacjach, kiedy chcemy kogoś jednoznacznie obrazić, ale kiedyś właśnie tak nazywano osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Potem na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zaczęto wprowadzać jakieś tam zmiany społeczne i prawne, pojawiło się pojęcie oligofrenii. Do dzisiaj osoby studiujące pedagogikę specjalną nazywają często, czy też nawet uczelnie często nazywają nadal ten kierunek oligofrenopedagogiką. Ale co jest nie tak z tym pojęciem? Ano to, że z greckiego oligofrenia oznacza po prostu mały umysł. Kolejne pojęcie to niedorozwój umysłowy. No niedorozwój to też jest takie pojęcie, którego dziś raczej nie używamy w takim neutralnym kontekście. Ale pojęcie, które zastąpiło niedorozwój umysłowy, to upośledzenie umysłowe. I to upośledzenie umysłowe wciąż bardzo często spotykamy. Często jest używane, zauważyłam, w mediach, ale także w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Stamtąd pojęcie upośledzenia umysłowego zniknęło dopiero w 2022 roku. I to upośledzenie umysłowe zostało zastąpione właśnie niepełnosprawnością intelektualną. Z wprowadzeniem tego pojęcia wiąże się ciekawa historia, ponieważ mama małej Róży, dziewczynki z zespołem Downa, kiedy zobaczyła, że w jej dokumentach widnieją określenia, że jej córka jest upośledzona umysłowo, postanowiła coś z tym zrobić. Nie spodobało jej się to i zaczęła działać. W związku z jej działaniami Barack Obama podpisał taki dokument Prawo Róży, które zmienia to upośledzenie umysłowe właśnie na niepełnosprawność intelektualną. Mam nadzieję, że poruszone przeze mnie tematy były dla Ciebie ciekawe, że dowiedziałeś się czegoś nowego, czegoś interesującego i bardzo zachęcam Cię do refleksji, ale zanim zakończymy, chciałabym jeszcze opowiedzieć Ci o naszej filozofii sojusznictwa z osobami z niepełnosprawnościami, ponieważ Stowarzyszenie Mudita powstało w odpowiedzi na dostrzeżoną potrzebę wytchnienia opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnościami. Podstawową jednostką w Mudicie jest rodzina, a nie sama osoba z niepełnosprawnością. Wierzymy i widzimy to, że godne życie opiekuna czy opiekunki osoby z niepełnosprawnością to lepsze życie samej osoby z niepełnosprawnością. Ale nie tylko o to tu chodzi. Opiekun czy opiekunka osoby z niepełnosprawnością to tylko jedna z ról tej osoby. Ta osoba powinna mieć możliwość korzystania z życia, rozwijania swoich pasji, rozwijania się zawodowo, powinna mieć prawo do odpoczynku, do wszystkiego tego, do czego ma prawo każdy człowiek. W momencie wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji w Ukrainie od razu dostrzegłyśmy, że nie ma żadnych rozwiązań systemowych dla osób uchodźczych z niepełnosprawnościami i dla ich rodzin. Nie zastanawiając się długo, postanowiłyśmy działać. Napotkałyśmy wiele problemów związanych z brakiem przygotowania do takiej sytuacji już u podstaw. Od braku budynków dostępnych architektonicznie dla osób poruszających się na wózkach, przez problemy ze znajomością języka w urzędach, po bardzo częsty brak świadomości społecznej na temat niepełnosprawności. Zależy nam na tworzeniu świata bez podziałów. Często jednak, pozyskując środki na nasze działania, musimy wyraźnie zaznaczyć grupę docelową jako tę ze szczególnymi potrzebami czy narażoną na wykluczenie. Wiemy, że do zrobienia jest bardzo dużo. Wiemy też, że nie wszystko zmieni się natychmiast, ale mamy w sobie tę siłę, tę odwagę, żeby robić choćby małe kroki naprzód. Ale, co najważniejsze, wiemy, że nie da się niczego zrobić w pojedynkę, dlatego tak bardzo wierzymy w tkanie sieci wsparcia i dlatego tak bardzo dziękujemy, że zechcieliście wziąć udział w tym naszym projekcie, bo wierzymy, że tylko dzięki naszym wspólnym działaniom, dzięki każdej takiej dodatkowej niteczce jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tkanie sieci wsparcia zresztą nie działa tylko na poziomie organizacji czy instytucji. Z licznych badań wynika, że najlepszym wsparciem dla rodzin osób z niepełnosprawnościami są inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Nasze doświadczenie pokazuje, że tylko dzięki tym gęstym, mocnym sieciom wsparcia jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwo bezpieczne dla wszystkich. Stąd wniosek, że należy zapewnić dostępność kultury wszystkim osobom, które po prostu chcą w niej uczestniczyć.
Tylko w ten sposób umożliwimy osobom, które dziś opisujemy jako narażone na wykluczenie, stanie się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Pamiętajmy także, że kultura daje możliwość rozwoju, odpoczynku i zadbania o siebie, a to są prawa każdego człowieka.